Cześć! Dziś pokażę Ci, jak założyć konto na Bricklinku i co Ci będzie do tego potrzebne. Na początek potrzebujesz aktywnego adresu e-mail, pomysłu na login i musisz mieć ukończone 18 lat. Zaczynajmy. Wchodzimy na stronę bricklink.com. W prawym górnym rogu klikamy ikonę główki Lego, tuż obok koszyka. W okienku logowania wybieramy opcję Create Account. Pierwszy krok. Podajesz swój adres e-mail. Następnie wpisujesz login, jaki chcesz mieć. Spokojnie. Można go później zmienić, jeśli zmienisz zdanie. Czas na hasło musi mieć od 8 do 15 znaków. Nie może zawierać spacji, a wielkość liter ma znaczenie. Klikając ikonę i obok pola hasła zobaczysz listę dozwolonych znaków specjalnych. Po ustaleniu hasła podajesz datę urodzenia. Pamiętaj, musisz mieć ukończone 18 lat. Następnie wybierasz kraj zamieszkania. To ważne, bo Bricklink dostosowywuje i optymalizuje ofertę do Twojej lokalizacji. Mamy to? Klikamy Next. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę przy regulaminie usług, czyli Terms of Service. To ważny dokument. Kliknięcie akceptuję to w praktyce zawarcie umowy, więc warto wiedzieć, na co się zgadzamy. Oto najważniejsze punkty. Musisz mieć co najmniej 18 lat. Możesz mieć tylko jedno konto i nie możesz go przekazywać ani sprzedawać. Odpowiadasz za wszystko, co się dzieje na Twoim koncie, więc lepiej dbaj o bezpieczeństwo hasła. Sam serwis nie sprzedaje klocków, łączy tylko kupujących ze sprzedawcami. W razie problemów kontaktujesz się bezpośrednio ze sprzedawcą. Zmiany w regulaminie. Bricklink może zmieniać zasady, ale zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł się na to zgodzić lub nie. To wszystko, co warto wiedzieć na początek. Zachęcam, żebyś sam zajrzał do regulaminu i przeczytał go dokładniej, bo teraz trzeba go zaakceptować. Kolejny krok to polityka prywatności Bricklink. W skrócie, serwis zbiera dane takie jak Twój e-mail, dane transakcyjne, adresy wysyłki, wszystko po to, byś mógł wygodnie kupować i sprzedawać, a zamówienie mogło być realizowane. Dane mogą być też wykorzystywane do ulepszenia platformy i dostosowywania jej do Twoich potrzeb. Bricklink może udostępniać dane zewnętrzne firmom, np. kurierom, ale tylko wtedy, gdy to konieczne do działania serwisu. Jako użytkownik masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, nawet usunięcia. Akceptując politykę prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu świadczenia usług. Jeśli chcesz, możesz przeczytać pełen dokument, link znajdziesz na stronie. Na końcu zobaczysz dwa dodatkowe checkboxy. Bricklink Newsletter i Bricklink Marketing News. Możesz się na nie zgodzić albo je odznaczyć. Nawet jeśli zaznaczysz i po czasie uznasz, że to za dużo spamu, w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych. Gotowe? Klikamy Create Account i gratulacje, masz konto na Bricklinku. Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić, to wejść na swojego maila, przeczytać wiadomość od Bricklink i potwierdzić, że Twój mail to Twój mail, klikając w przycisk w wiadomości. To wszystko w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Jeśli materiał był pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A jeśli szukasz klocków albo chcesz uzupełnić swój zestaw, zajrzyj koniecznie na brickhead.pl. Znajdziesz tam linki do mojego sklepu Bricklink i OLX. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.